Są symbole, które zna cały świat, ale tylko nieliczne skrywają historię, której przez dziesięciolecia niemal nikt nie dostrzegał. Ta opowieść zaczyna się od jednej litery. Litery, która stała się cichym buntem przeciwko nazistowskiemu terrorowi. Jest miejsce, które zna niemal każdy, nawet jeśli nigdy tam nie był. Jedna fotografia wystarczy, by rozpoznać je natychmiast. Ceglana brama, żelazny napis i 3 słowa, które stały się symbolem jednego z największych okrucieństw w historii. Arbeit macht frei. Od ponad 80 lat tę bramę oglądają miliony ludzi. Historycy, byli więźniowie, uczniowie, turyści, przywódcy państw i ekipy filmowe. A jednak większość z nich nie zauważa jednego szczegółu ukrytego na widoku. Nie pozostawiono go tam przez przypadek. Nie jest efektem pomyłki i nie powstał po wojnie. Powstał wtedy, gdy za drutami kolczastymi każdego dnia ginęli ludzie. To był cichy bunt. Bunt wykonany rękami więźniów, którzy doskonale wiedzieli, że jeśli zostaną przyłapani, zapłacą za to życiem. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że ich plan się powiódł. SS-mani przechodzili pod tym napisem każdego dnia, patrzyli na niego setki razy i nigdy nie zauważyli, że tuż przed ich oczami ukryto akt buntu. Ale historia tej bramy na tym się nie kończy. Po zakończeniu wojny słynny napis omal nie zniknął na zawsze, a później historia powtórzyła się raz jeszcze. Zanim jednak odkryjemy, co naprawdę ukryto w napisie Arbeit macht frei, musimy cofnąć się do roku 1940, do miejsca, które dopiero stawało się jednym z najbardziej przerażających symboli nazistowskiego terroru. Wiosną 1940 roku Niemcy podjęli decyzję o utworzeniu nowego obozu koncentracyjnego na obrzeżach Oświęcimia. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Dawne polskie koszary, rozbudowana sieć kolejowa i możliwość całkowitej izolacji więźniów sprawiały, że lokalizacja idealnie odpowiadała planom III Rzeszy. 14 czerwca 1940 roku do Auschwitz przybył pierwszy transport. 728 polskich więźniów politycznych. Większość z nich nie miała pojęcia, że właśnie przekracza bramę miejsca, które w kolejnych latach stanie się symbolem nazistowskiego terroru na całym świecie. Kilka tygodni później zapadła decyzja o wykonaniu napisu nad główną bramą obozu. Nie był to przypadkowy slogan. Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Było hasłem, które naziści wykorzystywali już wcześniej. Pojawiało się nad bramami innych obozów i miało tworzyć iluzję, że ciężka praca może przynieść więźniom odzyskanie wolności. W Auschwitz było to wyjątkowo okrutne kłamstwo. Praca nie miała nikogo wyzwolić, była narzędziem wyniszczenia. Więźniowie pracowali ponad siły, głodowali, chorowali i umierali z wycieńczenia. Dla wielu jedyną drogą do opuszczenia obozu był komin krematorium. Dlatego napis nad bramą od samego początku był czymś więcej niż propagandowym hasłem. Od tej chwili każdy, kto przekraczał bramę Auschwitz, mijał kłamstwo wykute z żelaza. Do jego wykonania wyznaczono grupę więźniów z komanda ślusarzy. Pracami kierował Jan Liwacz, doświadczony kowal artystyczny, który do Auschwitz trafił już drugim transportem i otrzymał numer obozowy 1010. Razem z innymi więźniami przez wiele dni wyginał stalowe pręty, kuł litery i łączył je w konstrukcję, która miała zawisnąć nad wejściem do obozu. Każdy element powstawał pod czujnym okiem SS-manów. Nie było miejsca na pomyłki, nie było miejsca na własną inicjatywę. Każdy ruch był obserwowany, każde odstępstwo mogło zakończyć się śmiercią. A jednak właśnie podczas tej pracy wydarzyło się coś, czego Niemcy nie przewidzieli. Więźniowie postanowili zostawić po sobie ślad. Tak mały, że niemal niewidoczny, a jednocześnie tak odważny, że jego odkrycie mogło kosztować życie wszystkich uczestników tej akcji. I właśnie ten niepozorny szczegół sprawił, że zwykły napis stał się jednym z najbardziej niezwykłych symboli oporu w historii Auschwitz. Napis był już prawie gotowy. Pozostało tylko zawiesić go nad bramą.
Dla Niemców był kolejnym elementem propagandy, dla więźniów symbolem okrutnego kłamstwa. Ale zanim stalowa konstrukcja opuściła ślusarnię, wydarzyło się coś niezwykłego. Ludzie, którzy ją wykonali, postanowili zostawić po sobie ślad. Nie mogli napisać ukrytej wiadomości, nie mogli podpisać swojego dzieła, nie mogli otwarcie sprzeciwić się swoim oprawcom. Każdy przejaw sabotażu mógł oznaczać brutalne represje, a nawet karę śmierci. Musieli więc znaleźć sposób, który byłby niemal niewidoczny. Ich wybór padł na jedną literę – B. Trzecią literę słowa Arbeit odwrócili ją do góry nogami. Pomysł był niezwykle prosty, ale właśnie w tej prostocie tkwiła jego siła. Większość ludzi patrzy na całe słowo, a nie na pojedyncze litery. Nasz mózg automatycznie uzupełnia to, czego się spodziewa. Dlatego nawet dziś tysiące osób przechodzą pod bramą Auschwitz i nie dostrzegają niczego niezwykłego. A przecież ta litera wygląda inaczej. Dolna część litery B jest z natury większa od górnej. Po odwróceniu proporcje zostają zaburzone. Coś wydaje się nie do końca właściwe, ale tylko przez ułamek sekundy. Zbyt krótko, by wzbudzić podejrzenia. SS-mani przechodzili pod tym napisem każdego dnia. Patrzyli na niego podczas apeli. Nigdy nie zauważyli, że więźniowie pozostawili im przed oczami znak sprzeciwu. W miejscu, gdzie za najmniejsze przewinienie groziła śmierć, jedna odwrócona litera była czymś znacznie więcej niż żartem. Była dowodem, że nie udało się złamać wszystkich. Komando ślusarzy pracowało pod nadzorem SS-mana Kurta Hugo Müllera. Gdyby odkryto ten podstęp, jego uczestnicy prawdopodobnie zostaliby rozstrzelani albo trafiliby do bloku 11, zwanego blokiem śmierci. Mimo to zaryzykowali. Nie dla sławy, nie po to, by ktoś ich zapamiętał. Chcieli tylko pokazać, że nawet tutaj można powiedzieć nie. Bez jednego wypowiedzianego słowa. Były więzień pierwszego transportu, Kazimierz Albin, po latach wspominał dzień, w którym napis zawisł nad bramą. Pewnego dnia wyszliśmy do pracy i brama była jeszcze goła. Wróciliśmy wieczorem i zobaczyliśmy ten napis, jak górował nad wejściem. Dla nowych więźniów był początkiem koszmaru. Dla jego twórców pozostawał także czymś jeszcze – milczącym śladem odwagi. Tak niewielkim, że naziści nigdy go nie dostrzegli i tak wymownym, że pamiętamy o nim do dziś. Za napisem, który do dziś zna cały świat, nie stała anonimowa grupa więźniów. Na jej czele był człowiek o niezwykłym życiorysie. Nazywał się Jan Liwacz. Zanim trafił do Auschwitz, był cenionym kowalem artystycznym. Potrafił zamienić zwykły kawałek żelaza w misternie wykonane dzieło. Nie przypuszczał jednak, że pewnego dnia jego umiejętności staną się przepustką do przeżycia. Po wybuchu II wojny światowej nie zamierzał biernie przyglądać się niemieckiej okupacji. We wrześniu 1939 roku wraz z kolegami spalił kukłę Adolfa Hitlera na rynku w Dukli. Dla okupantów był to akt otwartego sprzeciwu. Gestapo szybko go aresztowało. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1940 roku, Jan Liwacz znalazł się w drugim transporcie więźniów skierowanych do Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 1010. Niemcy szybko odkryli, że mają do czynienia z wybitnym rzemieślnikiem. Zamiast ciężkiej pracy fizycznej skierowali go do obozowej ślusarni. To właśnie tam wykonał napis Arbeit macht frei, który zawisł nad główną bramą obozu. Paradoks był porażający. Człowiek prześladowany przez nazistów własnymi rękami tworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli ich terroru. Ale to właśnie dzięki swoim umiejętnościom wielokrotnie uniknął śmierci. Dwukrotnie trafił do bloku 11, zwanego blokiem śmierci. Według relacji podczas jednego z pobytów wydarzyło się coś niezwykłego. Komendant Auschwitz, Rudolf Hess, miał zgubić klucze do pancernego sejfu, w którym przechowywano tajne dokumenty. Nikt nie potrafił otworzyć zamka. Wtedy wezwano Liwacza.
Podobno wystarczyło kilka chwil i wytrych w jego dłoni, by sejf znów się otworzył. Jeśli ta relacja jest prawdziwa, właśnie ta chwila mogła ocalić mu życie. Zamiast egzekucji wrócił do pracy. Z czasem wykonywał również ozdobne wyroby dla wysokich rangą oficerów SS, w tym kute tablice ze znakami zodiaku zamówione dla Heinricha Himmlera. To jeden z największych paradoksów Auschwitz. Człowiek, który pozostawił na bramie ukryty symbol oporu, jednocześnie był zmuszany do pracy na rzecz swoich oprawców. W 1944 roku Jan Liwacz opuścił Auschwitz. Niemcy ewakuowali go do obozu koncentracyjnego Mauthausen, a następnie skierowali do jego podobozu w Ebensee, jednego z najcięższych w całym kompleksie. Przetrwał również to piekło. Dopiero tam, w maju 1945 roku, doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie. Po wojnie wrócił do tego, co potrafił najlepiej. Znów zaczął tworzyć. Już nie dla nazistów, już nie pod groźbą śmierci. Przez kolejne dziesięciolecia wykonywał wyjątkowe dzieła kowalstwa artystycznego i uczył swojego fachu młodych ludzi. Jednym z jego najbardziej znanych powojennych dzieł jest wykonane całkowicie bezpłatnie kute ogrodzenie figury Trójcy Świętej na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej. Jan Liwacz zmarł 22 kwietnia 1980 roku. Pozostawił po sobie wiele pięknych prac. Jednak to nie one przeszły do historii. Największym dziełem jego życia okazał się napis, który miał być symbolem nazistowskiej propagandy, a stał się jednym z najbardziej wymownych symboli oporu wobec III Rzeszy. Ale historia napisu nie skończyła się wraz z wojną, bo już wkrótce po raz kolejny miał znaleźć się w niebezpieczeństwie. Można by przypuszczać, że wraz z zakończeniem wojny historia napisu Arbeit macht frei dobiegła końca. Stało się jednak coś zupełnie odwrotnego. Po raz kolejny jego los zawisł na włosku. Według relacji byłego więźnia Eugeniusza Nosala, tuż po wyzwoleniu Auschwitz w styczniu 1945 roku, sowieckie oddziały zajmujące się zdobyczami wojennymi zdemontowały napis i załadowały go na wagon kolejowy z zamiarem wywiezienia go do Związku Radzieckiego. Nosal wiedział, że jeśli do tego dojdzie, jeden z najważniejszych symboli niemieckich zbrodni może bezpowrotnie zniknąć z Polski. Postanowił działać. Według jego wspomnień zdobył furmankę, zorganizował pomoc i butelkę samogonu. To właśnie ona miała przekonać sowieckiego strażnika, by na chwilę odwrócił wzrok. Napis został zdjęty z wagonu i ukryty w piwnicach oświęcimskiego ratusza. Tam miał pozostać przez kilka miesięcy. Dopiero gdy sytuacja się uspokoiła, wrócił na swoje miejsce nad bramą. Przez kolejne dziesięciolecia wydawało się, że nic już mu nie zagraża. Ale historia miała zaskakująco się powtórzyć. Była noc z 17 na 18 grudnia 2009 roku. Muzeum było zamknięte. Strażnicy patrolowali teren zgodnie z harmonogramem. To właśnie krótką przerwę między patrolami wykorzystali złodzieje. Działali szybko. Doskonale wiedzieli, po co przyszli. Aby zmieścić stalową konstrukcję do samochodu, przecięli ją brzeszczotem na 3 części. Dla wielu Polaków wiadomość o kradzieży była szokiem. Wydawało się wręcz niewiarygodne, że ktoś odważył się ukraść jeden z najważniejszych zabytków związanych z historią II wojny światowej. Śledztwo ruszyło natychmiast. Bardzo szybko okazało się, że za całą operacją stał szwedzki neonazista Anders Häggström. Już po 70 godzinach od kradzieży policja odnalazła pocięty napis ukryty pod Toruniem. Sprawcy zostali zatrzymani i skazani. Sam zabytek udało się uratować. Specjaliści przez wiele miesięcy prowadzili skomplikowane prace konserwatorskie, łącząc 3 przecięte fragmenty w jedną całość. Jednak od tamtej pory oryginał nie wrócił już nad bramę. Dziś znajduje się w bezpiecznym miejscu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nad wejściem do byłego obozu zawieszono jego wierną kopię. To właśnie na nią każdego roku patrzą setki tysięcy odwiedzających z całego świata. Większość z nich dostrzega przede wszystkim 3 słowa: Arbeit macht frei.
ale tylko nieliczni zauważają jeszcze coś. Jedną odwróconą literę. Niewielki szczegół, ślad pozostawiony przez ludzi, którym próbowano odebrać wszystko. Wolność, godność, nazwisko, a nawet życie. To właśnie dlatego odwrócone B jest czymś znacznie więcej niż historyczną ciekawostką. To niemy dowód, że nawet w najciemniejszych czasach człowiek potrafi znaleźć sposób, by przeciwstawić się złu. Czasem nie potrzeba do tego broni. Wystarczy jedna litera.